Cześć wszystkim, tu Grzegorz z Vegieplay. Witam w specjalnym odcinku poświęconym naszej niesamowicie rozwiniętej osadzie w Manor Lords. Na wstępie informuję, że mój komputer przy 6800 mieszkańcach w 5 regionach zwalnia. Z góry przepraszam za jakość wyświetlania kilku klatek na sekundę. Maksymalnie 10 fps. Pytaliście, czy mogę zrobić film, oprócz krótkiego shorta, o tym mega mieście, więc oto on. Zabiorę Was na szczegółową wycieczkę po 5 regionach. Tworzą naszą potężną krainę. Będzie to krótka, ale fascynująca podróż przez każdy zakątek naszych ziem. Pokażę dokładnie istniejące zasoby, żywność i wyprodukowane przedmioty. Zobaczycie również liczbę domów i zasiedlających je mieszkańców. Zapraszam do oglądania. Pierwsza i największa osada, a raczej mega miasto to Kaminamaha. Jest tu 1500 rodzin i 1600 gotowych przestrzeni mieszkalnych. Obecnie jest tu 4500 mieszkańców i nadal przybywają nowi. Mieszka tu również prawie 1500 zwierząt gospodarskich. Zapas jedzenia wystarczy na 27 miesięcy, a opału na 11. Jest ponad 1000 płód i desek oraz 1000 dachówek. Jedzenie ponad 40 000 wegetariańskich porcji warzyw, chleba i jabłek. Drewno opałowe to 6400. Uprawy prawie 4000 pszenicy, jęczmienia i żyta. Materiały rzemieślnicze razem 24 000. Zbytki tylko 170. Wojsko ponad 12 000, w tym 7 000 małych tarcz na handel. Co najważniejsze to jest to jesień, rok 76. Armia to 528 żołnierzy, a do powołania milicji jest razem 3000. Druga osada to Jagoda i Żelazo. Jest tu 380 rodzin i 386 gotowych przestrzeni mieszkalnych. Obecnie jest tu 1164 mieszkańców i nadal przybywają nowi. Mieszka tu również ponad 80 zwierząt gospodarskich. Zapas jedzenia wystarczy na 15 miesięcy, a opału na 53. Jest prawie 100 płód oraz 1500 dachówek. Jedzenie 5500 wegetariańskich porcji warzyw i chleba. Drewno opałowe i węgiel drzewny to ponad 9000. Uprawy tylko 146 w postaci jęczmienia. Materiały rzemieślnicze razem 1000. Zbytki aż 5300 płaszczy. Wojsko ponad 3000, w tym większość małych tarcz na handel. Trzecia osada to Miód. Jest tu 142 rodzin i 142 gotowych przestrzeni mieszkalnych. Obecnie jest tu 426 mieszkańców. Zapas jedzenia wystarczy na 17 miesięcy, a opału na 162, czyli na ponad 13 lat. Jest prawie 9000 desek i kilka kłód oraz prawie 4000 dachówek. Jedzenie ponad 2000 wegetariańskich porcji warzyw i w większości jabłek. Drewno opałowe i węgiel drzewny to ponad 12 000. Materiały rzemieślnicze razem 10 800. Zbytki ponad 1000 zioła i trochę płaszczy. Wojsko ponad 3000, w tym 2000 łuków bojowych na handel. Czwarta osada to Środa Rola. Jest tu 106 rodzin i 145 gotowych przestrzeni mieszkalnych. Obecnie jest tu 318 mieszkańców i nadal przybywają nowi. Mieszka tu również ponad 70 zwierząt gospodarskich. Zapas jedzenia wystarczy na 47 miesięcy, a opału na 49 oraz prawie 300 dachówek i 2000 części drewnianych. Jedzenie prawie 5000 wegetariańskich porcji warzyw, jagód, chleba, jabłek i miodu. Drewno opałowe prawie 3000. Uprawy 25 000 w postaci pszenicy, jęczmienia i żyta. Materiały rzemieślnicze prawie 400. Zbytki 175 płaszczy, piwa i ziół. Piąta i ostatnia to Żelazowy Róg. Obecnie jest tu 372 mieszkańców i nadal przybywają nowi. Zapas jedzenia wystarczy na 94 miesięcy, a opału na 86.
Jedzenie prawie 12 000 wegetariańskich porcji, w większości warzywa. Materiały rzemieślnicze razem 1300. Zbytki aż 5000 zioła. Od wielu lat, obok mojej posiadłości na wzgórzu, stoją 2 oddziały najemników. Są tu po to, by szybko zareagować na ewentualny atak wrogiego barona o imieniu Hildebord. Niestety, pomimo tego, że mamy w Kaminamacha 10 własnych oddziałów milicji, to z powodu bardzo rozległego miasta przybycie na miejsce zbiórki zajmuje im dużo czasu. Będziecie mogli sami się o tym przekonać. Pewnie zdziwi Was, dlaczego tutaj są tak rozległe pastwiska owiec, skoro mamy sporo pól uprawnych. Otóż owce zaczęły się tak bardzo rozmnażać, że nie nadążałem z ich sprzedażą i zaczęły uciekać z pól uprawnych. Dodatkowo, aby zmieścić kolejne parcele mieszkalne, musiałem stawiać je na istniejących polach. Teraz sytuacja została opanowana, gdyż Środarola, osada z wieloma polami uprawnymi, sukcesywnie zabiera do siebie owce. Kilku żołnierzy, którzy mieszkają blisko, już przyszło na miejsce zbiórki. Byli szybsi od ich oznaczenia w postaci 2 białych włóczni na tle czerwonej tarczy. Oznaczenie to powoli podąża za nimi. Dzieje się tak, gdyż tu już jest tylko część żołnierzy z tej formacji. Reszta jest nadal w drodze. Pewnie zapytacie, dlaczego mam tylko jeden rodzaj milicji z włóczniami? Otóż dla mnie jest to najbardziej efektywna formacja wojskowa. Ich duże tarcze dobrze chronią walczących, a długie włócznie zadają srogie straty przeciwnikowi. Jedynie warto pamiętać, że milicja z włóczniami lepiej sprawdza się na otwartym terenie. Gorzej radzą sobie w lesie. Cała milicja jest kompletnie uzbrojona. Posiadają włócznie, duże tarcze i hełmy. Jako że każdy żołnierz mieszka w parceli na 3. poziomie, to dzięki temu mają na sobie także kolczugi zrobione ze sztab żelaza, które znacznie lepiej chronią niż przeszywanice zrobione z płótna lnianego. Teraz ustawmy wszystkie jednostki w jednej, skoncentrowanej formacji i zróbmy przegląd armii. Widać, że jeszcze nie wszystkie jednostki dotarły na miejsce zbiórki. Nadal przychodzą żołnierze z odległych dzielnic mega miasta. Nadal milicja z włóczniami przychodzi do naszej rezydencji na miejsce zbiórki. Myślę, że zebranie kompletu wojska zajmuje prawie 1 miesiąc w świecie Manor Lords. To bardzo długo, jeśli mielibyśmy bronić się przed rozbójnikami idącymi spoza mapy prosto na nasze osady. Świta idzie z sąsiedniego regionu. Są w pełni uzbrojeni, przez co są nieco wolniejsi.
Pani tych Włości osobiście sprawdzi, jakie robią postępy w drodze na miejsce zbiórki w Caminamacha. Widać, że są już zmęczeni, bo idą powoli. Ich zbroje świecą się w słońcu i pewnie wewnątrz jest ciepło jak w piecu do chleba. Teraz pani tych Włości przebiegnie się, a wy przy okazji będziecie mogli zobaczyć centralną część mega miasta. Miałem zapytania o zamożność regionów. Było to widoczne wcześniej podczas pokazywania każdej osady. Mogę jednak zrobić podsumowanie teraz. Kolejno, regiony posiadają w przybliżeniu 780 000 plus 260 000 plus 50 000 plus 20 000 i ostatnia osada plus 50 000. Razem 5 osad posiada prawie 1 200 000 monet zasobności. Skarbiec Lorda ma ponad 380 000 monet. Całość to ponad 1,5 miliona monet. Jeśli dodałbym wartość towarów produkowanych przez warsztaty rzemieślnicze, ilość monet znacznie by wzrosła. Nie sprzedaję jednak wszystkiego, ponieważ towary te służą do wymiany pomiędzy regionami, realizowanej przez prawie 100 stacji karawan. Ważne jest, aby nie tylko gromadzić zasoby, ale także dbać o ich odpowiednie rozmieszczenie i wymianę między regionami. Dzięki temu każde miasto może funkcjonować optymalnie i rozwijać się w harmonii z innymi. Wymaga to sporej liczby dużych spichlerzy i dużych magazynów. Przebiegnijmy się teraz przez nasze najważniejsze mega miasto, aby pokazać, jak przyczynia się do zamożności naszego królestwa. W Caminamacha, naszym centralnym regionie, widzimy, jak mieszkańcy ciężko pracują, aby dostarczyć niezbędne zasoby do dalszego rozwoju. Widzieliście już, jak w Środaroli, specjalizującej się w rolnictwie, rozległe pola uprawne i pastwiska pełne owiec, które dostarczają wełnę i inne niezbędne produkty. W każdym regionie stacje karawan pracują na pełnych obrotach, przewożąc towary między osadami. W mniejszych regionach, choć zamożność jest mniejsza, każdy z nich wnosi swój unikalny wkład do ogólnej gospodarki. Regiony specjalizują się w tym, czy są dobre, dlatego takie są ich specyficzne nazwy. Budujemy cały czas nowe drogi, aby ułatwić przemieszczanie się towarów i wojsk, oraz dozbrajamy każdy region, aby chronić nasze miasta przed ewentualnymi atakami. Na koniec chciałbym pokazać Wam naszą armię w pełnej krasie. Zebranie wszystkich jednostek do jednej, skoncentrowanej formacji nie jest łatwym zadaniem, ale jest konieczne, aby pokazać naszą siłę i gotowość do obrony naszych ziem. Razem z panią tych Włości przeszliśmy przez nasze główne miasto, pokazując Wam, jak wygląda życie w naszym rozwiniętym królestwie. Dziękuję, że jesteście ze mną w tej niesamowitej podróży.
Na koniec chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie Wasze komentarze i uwagi. Są dla mnie nieocenioną wskazówką przy tworzeniu kolejnych ciekawych materiałów. Dziękuję również za Wasze lajki i subskrypcje, to dzięki Wam kanał Vegieplay dynamicznie się rozwija i zyskuje na popularności. Wasze wsparcie motywuje mnie do dalszej pracy i tworzenia coraz lepszych treści. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie.